Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Bardzo miło po raz kolejny się z Tobą spotkać. Dzisiaj przygotowałem sobie takie pytanie, które jest dla mnie bardzo ważne od początku, od kiedy zajmuję się kabałą. I to jest tak naprawdę taki zapalnik, który spowodował, że kabałą się zainteresowałem. To jest pojęcie sefirotów, bo nigdzie wcześniej w żadnym innym systemie nie znalazłem tego pojęcia i później natrafiłem na taki twój film, takie nagranie, które opisywało sefiroty, które gdzieś tam możemy znaleźć w historii i na to, co naprawienie danych sefirot, jak może wpłynąć na nasze powodzenie, na nasz rozwój. I chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, czym są sefiroty i w jaki sposób funkcjonują w naszym świecie, w naszym systemie, w naszym ciele. Rozumiem Ciebie, ale to ja od razu na początku zrobię korektę. Sefiroty nie funkcjonują w ogóle w naszym ciele. Od tego trzeba zacząć, bo to jest błąd zasadniczy, który dosyć często ludzie popełniają. Ale pytanie jest dosyć ciekawe. Ja pamiętam te nagrania, które robiłem na początku z systemem Sefirot. Tam kilka nagrań bukwalnie jest, jedno czy dwa i one bardzo króciutkie, tam tylko niektóre elementy jakby opisane. Niemniej jednak, jak ty już pytasz, my możemy ten temat rozszerzyć. Ja ci mogę opisać te aspekty w bardziej głębokim stanie, bo na pewno zdajesz sobie sprawę, że żaden myślący człowiek nigdy nie będzie tracić czasu, jeżeli z tego działania swojego on nie osiągnie wewnętrznego sukcesu albo ogromnego zadowolenia. Różnica pomiędzy ludźmi polega na tym, że różni ludzie widzą źródła zadowolenia w różnych rzeczach. I są te, które niżej widzą źródła zadowolenia na przykład w prostych rzeczach, takie jak tam komputer, telefon, samochód, zegarek, a wyższe dusze widzą zadowolenie, które idzie ponad zwykłego materialnego świata i wynika z wyższych aspektów. Sefirot same w sobie to jest właściwości, określone właściwości Stwórcy, które ograniczają jego wpływ na stworzenia na określonych poziomach. W ogóle jest to zrobione jako całe spektrum, jako holograma określona, która rozprzestrzenia się w nieskończoność. Jest tego miliony, miliardy, ale jest główne reguły wpływu. I tak jak ja zrozumiałem, że Ciebie na dzisiaj interesuje bezpośrednie połączenie z ciałem fizycznym, czyli jak to wpływa na nasz ogólny stan. No wcale się nie dziwię, to wszystkich interesuje. Każdy by chciał być szczęśliwy, bogaty, obfity, ale jak tam z tym zrobić? Odmówią w kabale naprawienie, naprawiaj się. A on pyta, a jak? No, technik my teraz nie będziemy rozmawiać, to nie jest publiczny temat, ale aspekty właściwości, co to oznacza, jak to wpływa. My o tym możemy pomówić, ja myślę, że to będzie Ci dosyć ciekawym elementem. Więc już znowu robimy poprawkę. Sefirot nie znajdują się na naszym materialnym poziomie. To są duchowe właściwości Stwórcy, które ograniczają określone świecenie światła. A jak to wpływa bezpośrednio na nas? Odczucie napełnienia, odczucie sukcesu. Tak. I aspekt niższy, on jest związany, ja Ci powiem teraz najpierw ogólnie, a później my przyjdziemy do szczegółów. On jest związany ogólnie w pierwszej kolejności z pojęciem roż, czyli naszej głowy. Nasza głowa ma organy zmysłów. Oczy, uszy, nos, usta. Te organy zmysłów, one reagują na duchowe światła i tym samym, tą samą reakcją oni wywołują wewnętrzne procesy zachodzące wewnątrz nas, które w ogólnych zakresach, można powiedzieć, funkcyjność tych organów, prawda? Czyli jak oni funkcjonują, spektrum ich działania, rozszerzenie, głębokość, siła ich działania. Od tego,
czy organ jest używany w sposób prawidłowy, czyli bliski do świętości, albo nieprawidłowy, jest zależny właśnie sukces albo porażka, czyli brak napełnienia samych wyższych poziomów. Inaczej mówiąc, jeżeli duchowe poziomy napełnione, niższe organy reagują zgodnie z materialnymi prawami. A co to znaczy prawidłowo używany? Na przykład, jeżeli my weźmiemy słuchanie, to jest unikanie słuchania tam różnych plotek, agresji, różnych innych rzeczy. Kiedy mówimy o oczach, to jest unikanie patrzenia na zło, na różne inne elementy, prawda? Albo unikanie mówienia, wulgaryzmu różnego typu, obraźliwości i tak dalej. No ale o tym za chwilę porozmawiamy. Więc co u nas znajduje się na poziomie głowy? Oczy fizyczne, oni mają kojarzenie z poziomem Einaim. Dokładnie na duchowym poziomie, w duchowej strukturze naszej duszy. I oni realizują poziom mądrości, dają możliwość realnego widzenia rzeczywistości, przejawiają poziom życia, witalności, zdrowia. To wszystko ma wpływ globalny na cały organizm. Weźmiemy na przykład uszy. On jest związany z takim duchowym organem jak ozen. Jeżeli organ jest odpowiednio napełniony, na niższym poziomie człowiek przeżywa bogactwo, obfitość, sukces materialny, władza, przywództwo. To jest właśnie aspekt otwarcia albo zamknięcia. A ty od razu rozumiesz, że zamknięcie tych sefirot powodują co? Odwrotny skutek. Odwrotność. Weźmiemy na przykład kolejny nos, prawda? W duchowym aspekcie odpowiada poziomowi chotem. I w tym momencie sama sfera, dając określone pobudzenie, powoduje na przykład płodność samego człowieka, czyli jak i fizjologiczną, tak płodność w różnego rodzaju typach pracy. Prawda? Ty jak architekt możesz być bardzo płodny w swojej pracy, albo bezpłodny, czyli bezdarny, albo talent wielki. Tu my mówimy odnośnie płodności. Również o potomstwie, o daniu potomstwa, o harmonii zewnętrznej i wewnętrznej. To wszystko związane z tą sferą wyższą. A P, czyli usta, mówienie u nas idzie, prawda? I w zależności od poziomu ich wykorzystania, jeżeli jest sfera napełniona prawidłowo, to dla człowieka schodzą wszystkie boskie łaski. Wszystkie. U niego pojawia się piękno ciała, piękno umysłu, czyli tak zwany szczyt, wewnętrzny szczyt rozwoju. I odwrotnie. Kiedy sfera jest zepsuta wyżej, przez te same mówienie, różne inne rzeczy, idą jakie cnoty? Starość, oziębłość, brzydkość, niepowodzenie i tak dalej. To jest jakby pierwsze aspekty powiązania. Rozumiesz zasady powiązania, czy nie? Widzę te zasady powiązania. Zrozumiałem z tego, że organy w głowie, takie jak właśnie wzrok, słuch, węch, usta, czy te funkcje, które pełnią, są powiązane z tym, czy ta błogość, ten sukces możemy odnieść i wtedy, kiedy są dobrze wykorzystywane. Rozumiem, też mam pytanie, my możemy tym sterować swoją wolą, możemy albo używać ich właśnie zgodnie z prawem i z takim podniesionym stanem tego organu, albo przeciwnie, z obniżonym stanem, czyli do siebie. Tak, dokładnie. I my to wszystko zgłębiamy na lekcjach. Jak to robić? Teraz my mówimy o ogólnych, żeby ty mógł uporządkować to, co my praktykujemy na lekcjach, to, co zgłębiamy. Po prostu pewne rzeczy tobie się uporządkują po naszym dzisiejszym spotkaniu. Dlatego, że twoje pytanie było bardzo sensowne z tym, to już dawno trzeba byłoby nam o tym porozmawiać. Niemniej jednak, wiesz, lepiej późno niż wcale. I teraz popatrz. To jest jakby ogólne aspekty wpływu na poziomie roż. Bardzo płytkie, pobieżne.
A teraz ja sugeruję, żebyśmy przeszli do rozebrania całego parcufa. Co ty na to? Czyli całego duchowego obiektu albo aspekt naprawienia duszy i jak to wpływa na nasze ciało. Chciałbyś Parców. usłyszeć o tym? Tak, oczywiście. Parców, czyli obiekt duchowy skończony, tak? Tak, dokładnie. Dawaj, żeby my głębiej, żeby ja rozumiał zasady twoich potrzeb, ja ci będę mówić o kolejnej sferze, a ty będziesz już ustosunkowywać się, na ile ty to rozumiesz albo nie rozumiesz. Jeżeli coś nie rozumiesz, ja ci będę dodatkowo wyjaśnić. Wtedy nasza rozmowa w ogóle nabierze jakiegoś sensu głębszego. Dobrze. I tak, nasz duchowy obiekt, czyli nasze duchowe ciało, składa się z 3 części. Roż, toch, sow. To pamiętasz. Czyli głowa i ciało, które składa się z części napełnionej światłem i wypróżnionej. To są zasady ogólnie znane i dostępne, więc to jest zrozumiane. Każde działanie, które my wykonujemy, bierze swój początek w świecie duchowym, czyli potencjalnym w stosunku do objawienia w naszym materialnym świecie. Na niższym poziomie, na naszym poziomie naszego ciała, za przekazywanie duchowych świateł i duchowych sił, czyli napełnienia, a dosłownie mówiąc, odniesienie sukcesu na niższym poziomie we wszystkich spektrach życia, odpowiadają hormony, a następnie organy ciała. Już opierając się na tym, my możemy wnioskować, jeżeli idą zaburzenia w pracy organów ciała i jeżeli idą zaburzenia w systemie retransляcji hormonów, to w tym momencie zaburzenie jest gdzie? W korzeniach. Co za tym idzie? A za tym idzie rzecz kolejna, że hormony jako takie u nas w naszej nauce zbadane jest tylko z punktu widzenia materialnego, czyli biochemii. Ale wszyscy wiedzą, że to jest nośniki informacji, a informacja niestety nie podlega materialnym prawom. I w tym momencie my mamy taki niuans połączenia, dlatego my zrobimy jakby esencję tego połączenia, żebyś ty mógł wykorzystać to później w systemie swojego naprawienia. Wykorzystując te mechanizmy i te struktury, które my przerabiamy na zajęciach, opierając się na to, co ja ci teraz powiem, ty będziesz miał dobrze zbudowany system dokonywania szlifów w każdym kierunku. Zaczniemy od sfery wyższej. Teraz my nie będziemy mówili o różnych prawach od wewnętrznych duchowych, tylko poziom właściwości na zasadzie pusta, pełna. Najwyższa sfera u nas jest keter. Keter to jest jak stwórca, korona nazywa się, albo źródło woli człowieka. To jest ten poziom, z którego de facto pierwotna wola u nas się wyrywa. Keter jest to tak zwana nadświadoma wola. To jest rodzaj takiego życzenia, które jeszcze nie ma żadnego kształtu, ale ma potężną siłę napędową. Sukces na tym poziomie to jest niższe odczucie celu i potężna wola życia. Te elementy właśnie wskazują, że ta sfera w jakiejś mierze otwarta. My wiemy, że w naszym świecie niektórzy ludzie nie mają woli życia. Trwają, bo trwają. Dalej. Te wszystkie cnoty wyższe z tej sfery przekazywane przez hormon, który nazywa się serotonina. Tylko tu trzeba uwzględnić, kiedy ja mówię hormony, to nie znaczy, że keter działa na serotoninę. Jest tak, że każda sfera działa na cały system hormonalny, ale z priorytetem na określony hormon. Serotonina jest to klucz do naszego nastroju, do stabilnej naszej woli życia. Jej niedobór to jest depresja, duchowe odcięcie albo w ogóle brak poczucia duchowości. Co zresztą w niższym poziomie skutkuje brakiem motywacji do wstania z łóżka z rana na przykład.
a co dopiero mówić o osiągnięciu jakichś wyższych celów. Jeżeli keter jest zablokowany, u nas w ogóle następuje utrata poczucia sensu życia, utrata celu życia, utrata woli życia. To jest w skrócie elementy związane z keterem. Rozumiem to. Ja też Ci dziękuję bardzo, bo kiedyś wspomniałeś o hormonach i w taki sposób, żebyśmy szukali sobie tego połączenia między sefirotami a hormonami. Ja tego nigdy nie znalazłem, a tutaj proszę, mamy to. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Ja od razu widzę to w osobach, które znam i faktycznie mogę powiedzieć, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają zaburzenie tego sensu życia i faktycznie im ta serotonina bardzo spada i bardzo lubią spać, nie mają siły do życia takiego ogólnego, mimo że wszystkie inne rzeczy są sprawne, na każdym etapie działają dobrze, natomiast to jest coś, co ich wyłącza w ogóle z życia. Więc czuję to. To jest całe realia i my to jeszcze przedłużymy, bo to dopiero początek. A ja chcę, żebyś ty zobaczył dzisiaj człowieka w całości. Nie kawałkami, a w całości. Druga sfera jest to sfera chochma. Wiemy, że chochma, ona głównie tłumaczy się jak mądrość niosąca. To jest jakby stan, przy którym rozum człowieka objawia swoje genialne zdolności. Kiedy my nazywamy kogoś geniusz, właśnie to jest otwarcie tej sfery. I jej napełnienie, kiedy sfera jest pełna, daje nam tak zwany sukces intelektualny. Jej napełnienie również odpowiada za wszystkie nowatorskie pomysły, intuicje. Znikają wszystkie problemy w życiu człowieka. Wszystkie. Jest to czysty potencjał przed manifestacją, co myślę, że dla ciebie będzie szczególnie ważne te elementy rozumieć w sobie. Jak ona oddziałuje, ta sfera, na nasz organizm? Przez hormon, który nazywa się histamina, która to odpowiada za czujność, przebudzenie, albo innymi słowami można powiedzieć, że ten hormon to jest biologiczny odpowiednik duchowej iskry, taki zapalnik wszystkiego. Jeżeli sfera jest zablokowana, następuje osłabienie intuicji, brak kreatywności myślenia, i jako skutek jeden z głównych brak więzi ze źródłem. Z tego, co widzę, to mam takie skojarzenie już na tym etapie, to jakby keter był takim, tak jakby widzę go jako ojca, który daje jakąś wizję, a chochma to takie dziecko, które ma ten cały taki potencjał w ciele, który jest w stanie zrealizować. Nie wiem, czy Tak, dobrze to czuję. na tym etapie można tak powiedzieć, ale to dopiero tylko na tym etapie. Jest takie mega kreatywne, ma tę radość w sobie, tą właśnie iskrę. Dziecko ma mnóstwo iskier w sobie. Prawda? Dobrze. Czyli kolejna sfera u nas to jest bina. Jest to unikalna sfera, bardzo unikalna. Dlatego, że w systemie sefirot bina, to nie jest tylko zrozumienie. To jest kreacja, strategia i planowanie. Otwarcie tej sfery właśnie i dają sukces. Wiesz, kiedy ja czasami pytam, człowieku mówię, że musisz zaplanować swoje życie na 10-15 lat. On szoku doznaje. Czemu? Bo ta sfera zamknięta jest, ona nie pozwala jemu to zrobić. Sukces osiągany w planach i bezpośrednich relacjach. Bina sama w sobie, ona jakby analizuje wszystkie szczegóły, wszystkie detale, tworzy konstruktywny plan, przewiduje wszystkie zagrożenia. Niedaremnie jest w Kabale nazywana jest Ima, czyli matka. Dlaczego? Bo w duchowej rzeczywistości ona rodzi plan i kość z każdego pomysłu. Strukturalnie.
Hormon, który transformuje te wyższe cnoty w ciało materialne, jest to oksytocyna. I chociaż w naszym świecie ona bardziej kojarzona tam z kobietą, z porodem, w tym kontekście ona bardziej odpowiada za właśnie wysokie pomysły, wspaniałe cele, łączenie realii i wizji oraz umiejętności cierpliwości. Jeżeli sfera jest zablokowana, tu zaczynają się problemy. Jeżeli bina odpowiada, jak my mówiliśmy, za analizę i przetwarzanie każdej idei, to jej blokada uderza w układ trawieniowy samego człowieka, czyli problemy z trawieniem, jak również powstanie więzi społecznych. Czemu w układ trawieniowy? Ty trawisz w głowie, kreujesz plany, blokada tego, niezdolność przetrawienia pokarmów niższych. To wszystko ze sobą powiązane. To właśnie też z aspektu biny. A jako skutek wychodzi zmartwienie, smutek, obsesyjne przeżywania negatywnych myśli, co dosyć często jest jakby spotykane u ludzi, tak zwane czarne scenariusze, które tworzą. Nie? To jest właśnie wszystko blokada właśnie z poziomu biny. Tak, to rozumiem. Ale tutaj dzielimy to na dwie części, czyli to, za co jest odpowiedzialna ta Sefirot, a druga część twojego wyjaśnienia dotyczy tego, co się dzieje, kiedy ona jest zablokowana. Teraz takie moje pytanie się rodzi, czy odblokowanie jej to jest przekształcenie, czy możemy zobaczyć te skutki i za pomocą tych skutków odwrócić jej działanie? No jak najbardziej, jak najbardziej. Przecież ja powiedziałem, że to się łączy jedno z drugim, prawda? przez hormony, rozumiesz? Czyli informacja działa na hormony, hormony działają na ciało. I teraz, jeżeli u nas zaburzenie na wyższym poziomie, na przykład z tą samą biną, to ta sama oksytocyna będzie wywoływać wewnętrzne zaburzenia również wewnątrz nas. Nie tylko w systemie płodności, jak teraz jest kojarzone, ale w różnych aspektach o właściwościach biny. Przecież my tu jeszcze raz podkreślam, żeby nie pomylić, chociaż jest kojarzenie pewnych sefirot i hormonów, każda sfera działa na wszystkie hormony, ale z priorytetem w określonych, o których ja teraz mówię. Tu trzeba pamiętać to. Dlatego, że tam jest bardziej skomplikowany układ, my nie będziemy tego teraz rozbierać, to jest, musielibyśmy ze 2 dni gadać na ten temat. To wszystko sfirot, o których my teraz mówiliśmy, które znajdują się na poziomie roż. Ale u nas na poziomie roż, w stanie tak zwanego wzniesienia man, czy modlitwy, u nas powstaje jeszcze jedna sfera, która nazywa się Daat. Ona w sumie nie jest sferą samą w sobie, ale jest to pewna esencja 2 sferot, chochmy i biny. I ona ma unikalny wewnętrzny stan. Jest to pomost pomiędzy światami. Daat, jak my wiemy, on odpowiada u nas za wiedzę. Wiedzę, nie mądrość, a wiedzę. Dlatego dużo ludzi dąży, ale nie każdy może dojść. Bo to jest wysoki poziom bardzo. I aspekt przejawienia tej sfery, żeby plan twój, który ty wymyśliłeś, nie pozostał w tobie w głowie. Musi nastąpić rodzaj integracji twojego intelektu i twoich emocji. Od emocji my o tym porozmawiamy innym razem, ja myślę. Ja też tobie wyjaśnię, co to jest w ogóle. Czyli intelektualny, emocjonalny stan musi być złączony. I to łączy się w stanie Daat. Kiedy my wznosimy modlitwę, my głęboko przeżywamy łączność wyższą i w tym momencie nasz intelekt doprowadza do podniesienia, a nasze emocje złączają nas z wyższym światłem. To jest mechanizm. A dzieje się to zgodnie z takim wewnętrznym odczuciem. Na pewno nie jeden raz ty reagowałeś na znam to, to czuję, to jest moje, to tak jak u mnie jest. Jak tylko ty odczujesz ten aspekt,
to jest moment otwarcia stanu Daat. Zapamiętaj to. Hormon, który synchronizowany jest tą sferą, jest to melatonina, która wiadomo związana jest z szyszynką. Odpowiada za wizję wewnętrzną, głębokie integracje, często przejawiające się podczas snu lub głębokich medytacji, co pozwala nam śnić sny o sukcesach, zanim ten sukces nastąpi. To też ważny moment. Sen nie jest pustym rzeczą. Kiedy my śnimy o sukcesie, my czujemy właśnie przez ten daat, poziom sfery, właśnie sedno celu. Odnośnie snów też mi przypomnij, my możemy też porozmawiać na to, jak to się odbywa, ale to w innym aspekcie. A blokada tej sfery jest dosyć krytyczna dla człowieka, dlatego że ona destabilizuje cały układ endokrynyczny. Czyli endokrynny układ cały nam wychodzi z ladu. Wszystkie aspekty zaburzenia, wszystkie. Co zresztą my czytamy w Kabale, że człowiek powinien ciągle znajdować się w stanie daat. Ludzie pytają o zdrowie, o samopoczucie, a tu proszę bardzo, tu wszystko jest. Wystarczy, że ty po tej naszej rozmowie sobie siądziesz głęboko, gdzieś tam poszukasz w książkach czy w internecie odnośnie hormonów i ty będziesz rozumieć, co gdzie blokuje. Mało tego, ty będziesz wiedział, gdzie ich i jak naprawić, używając tych instrukcji, co ja daję na lekcjach. I na tym kończy się poziom Rosh. No to jest bardzo trudna sfera. Ja bardzo długo, muszę powiedzieć, nie mogłem zrozumieć, jak ona funkcjonuje, jak działa, ta sfera Dat, bo raz jest, raz jej nie ma, w przedstawieniach też się pojawia na chwilę i tu naprawdę trzeba głębiej się zanurzyć w pisma, żeby to sobie, że ja musiałem, żeby to zrozumieć, że ona jest dynamiczna właśnie i że zależy od tego, co się dzieje pomiędzy sferami tak naprawdę, czyli pomiędzy tym chochmą a biną. A bina no to są te niższe też sfery, więc to jest, można powiedzieć, zebranie wszystkiego, co jest w świecie i zrozumienie tego. Odnośnie niższych to my za chwilę porozmawiamy jeszcze, bo my teraz rozpatrujemy nie jako niższe, wyższe, tylko jako 10 sferot naturalnych, nie? A później ty sobie już będziesz kombinować według twojego uznania, jak tam sobie zechcesz. I tak, Rosh my rozebraliśmy. Teraz u nas idzie poziom Toch. W Toch u nas wchodzą, pamiętasz jakie sfery, nie? Chesed, Gwura i część Tiferet. To jest główne aspekty. I zaczniemy od pierwszej, czyli od sfery Chesed. Gdy plan realizacji twojego życzenia jest gotów w twojej głowie, on musi opuścić się gdzie? Do ciała, czyli do sfery emocji, która napędza działanie. To bardzo ważne to zrozumieć. Nie w ciało mięso, a w system tak zwanego działania. Dlatego, że słowo działanie i słowo życzenie są integralne ze sobą. Tu już nie ma gdybania, a może gdzieś. Ja ci podaję ścisłą instrukcję, z którą po prostu, jeżeli to rozbudujesz sobie, to będziesz miał naprawdę ekonomię z 10 lat do przodu. I tak, pierwsza sfera u nas na poziomie naszego głów, czy na poziomie toch, jest to sfera Chesed. Pamiętaj, że sfera Chesed, ona związana u nas z czym? Z miłosierdziem. Ale oprócz tego to jest Orchozer. I ona związana z ogromną ekspansją światła. W systemie rozumowania człowieka to wtedy, kiedy ktoś robi z wielkim rozmachem coś. Na przykład, kiedy jeden otwiera sklepik, żeby zarobić na życie, a drugi postanowił, że otworzy sieć supermarketów po całym kraju. Czyli wielki rozmach taki, prawda? To jest rodzaj siły, który idzie z Chesed. I on to otwiera nie dla siebie, żeby zarobić na tym, a dlatego, żeby ludzie mogli z tego korzystać. I aspekt Chesed, napełnienia, daje odczucie sukcesu, entuzjazmie, ekspansji i dzielenia się z innymi swoim pomysłem. Czyli przejawienie dla innych. Innymi słowami można powiedzieć, że my czynimy dla innych.
Tu prosta zasada jest. Jakiekolwiek życzenie by nie wyniknęło, zrobimy to z wielkim rozmachem, bez żadnych ograniczeń. I zapamiętaj, to paliwo startowe dla chesed. Jeżeli tego paliwa nie ma, reszta jest jak flegma. Nie to idzie, nie to stoi. Hormon, który odpowiada tej sferze, glutaminian. Jest to, można powiedzieć, główny neuroprzekaźnik, pobudzany jest w mózgu. Za co on odpowiada? Aktywność, uczenia się, tworzenie nowych połączeń. Innymi słowami można powiedzieć, że ten hormon i jest również tak zwanym aktywność tego hormonu, startem, czyli rozpoczęciem tak zwanym każdego działania. A od blokada tej sfery, no ona już jest troszkę gorsza. Przede wszystkim ona prowadzi do dysfunkcji układu limfatycznego w organizmie człowieka. To już krytyczne. Wszystkie te białaczki, nowotwory, nie? No to oni stąd biorą się. Wzrost egoizmu, brak jakichkolwiek altruistycznych działań, żądza, nadmierna ekspansywność albo miłość, która udusi. Znasz takie powiedzenie, nie? Tak. To cię kocham do śmierci, aż zaduszę cię. Znam. Bądź przekroczenie tak zwanych osobistych granic, czyli próba ingerencji tak zwanego w cudzysłowie dobra. To też jest blokada na poziomie chesed. Bardzo ważna część. Tak czuję to jako taka, że mamy powiedzmy już w głowie, w tej górnej części jest opracowany jakiś plan, wszystko jest w tych detalach rozpisane i nagle schodzimy do chesed i tutaj możemy się łatwo wywalić. I ja, mówiąc szczerze, mogę się przyznać wszystkim, że z tym chyba miałem ostatnio największy problem właśnie z tą sferą. Teraz mogę ją sobie zdiagnozować. Na szczęście nie odbiło się to na zdrowiu, bo gdzieś tam jestem w stanie nią zarządzać, ale dziękuję Ci, bo dostałem klucz do tego, na czym się jeszcze bardziej skoncentrować. No, i zachęcam wszystkich do zobaczenia tego, nie? To jest dopiero On początek. się blokuje, każdy ma inaczej. Zobacz, kolejna sfera u nas gwóra. Gwóra to jest tak jakby mniejsze prawo, czyli mniejsza bina, można to określić, albo zawężona bina bez właściwości miłosierdzia. Kiedy bina, ona jest jako matka, można powiedzieć, nie? To gwóra, to można powiedzieć tak jakby była ostra niewiastka. Okay. Rozumiesz? No ja tak wyobraźnie mówię. Czyli co u nas jest gwóra? Gwóra jest to ostrość, prawo głównie, ograniczenia wszelkiego typu. Nasze prawo państwa, prawo zachowania, wszystko oparte jest na gwórze. Sama w sobie gwóra jest to prawo wyznaczenia granic, wyeliminowania wszelkich rozpraszaczy i trzymania się określonych zasad. To jest właściwość główna gwóry. Jeżeli oni u nas się przejawiają łącznie z chesed, z miłosierdziem, super jest. I w tym momencie my znamy, dokąd możemy się poruszać, gdzie nasze granice, czego nie wolno przekroczyć. Popatrz, tu nie ma kłamstwa, kręcenia. Wszystko jest jak czarnym po białemu. Hormon, który steruje w ciele właściwością prawa, on tak trochę dziwnie się nazywa, GABA, może słyszałeś, ale sobie w internecie znajdziesz. Na pewno, nie słyszałem akurat. Jest to główny tak zwany przekaźnik hamujący. Czyli on wycisza szum, pozwala skupić się i powstrzymuje impulsywność albo błędne decyzje. Jak widzisz, tu już wchodzimy bardziej głęboko w system wewnętrzny. Prawo jest prawo. I ono coś daje. Hormonalny aspekt, błędne decyzje, widzenie błędnych decyzji,
powstrzymania impulsów wewnętrznych, prawda? Wyciszenia szumu w głowie albo chaotycznego szumu. To wszystko z tym związane jest, a hormony regulują to w niższym ciele, bo to nie wpływa tak samo z siebie, że tam światło gdzieś tam, to wszystko idzie zgodnie z opisanym trybem. Mhm. A od blokada tej sfery, kiedy ona jest zamknięta, prowadzi głównie do problemów z ciśnieniem krwi, stanów zapalnych w organizmie, czyli nadmiar ognia, wiesz, tego nieczystego ognia. Mhm. Powoduje również choroby serca, no i w swoim znaczeniu tętnic. Występuje w emocjonalnej sferze jako gniew, wściekłość albo surowy osąd. Nie? Ja mu pokażę, ja mu zrobię. Wiesz, taki aspekt. To właśnie i jest ten osąd, który występuje przez blokadę tej sfery. Człowiek nie rozumie praw, nie widzi tych praw po prostu. Tak tutaj od razu mi się przypominają jakieś takie osoby, które mają dużo gniewu w sobie. Najczęściej tak się zdarza, że to są mężczyźni i faktycznie oni najczęściej chorują na serce. Gdzieś tam nie są w stanie tego powstrzymać, czyli jak widać muszą popracować nad tym przekaźnikiem, nad GABą. I bardzo często mają problemy z prawem też, to statystyki pokazują młodzi mężczyźni. No to właśnie stąd wynika. Kolejna sfera u nas jest Tiferet. Tiferet to jest znana sfera. Piękna harmonia, wewnętrzna równowaga. To wszystko dotyczy Tiferet. I kiedy sfera jest napełniona, człowiek odczuwa sukces wewnętrznej równowagi albo tempa postępu jego życzeń. Sfera Tiferet, ona jakby łączy pewne sfery wyższe, czyli ogień entuzjazmu z tak zwanym zimnem dyscypliny. Nie? Dwie przeciwne aspekty. Tu są dyscyplina, a tu jest entuzjazm i zapalenie się do czegoś. Można powiedzieć, że sfera Tiferet jest to sedno, albo innymi słowami serce pomysłu, która dba, byś się nie wypalił w połowie drogi. To jest ważny element. Hormon, który kojarzony jest tą sferą, jest to acetylocholina, który reguluje rytm serca, przekształca sygnały nerwowe w tak zwane skurcze mięśni. Utrzymuje również działania, znaczy równowagę w działaniach niższego naszego ciała fizycznego. A blokada tej sfery, ona jest też nieciekawa, dlatego że przede wszystkim wpływa na układ oddechowy, płuca i rytm serca, arytmia. W systemie samego człowieka to wyraża się jako pycha, brak równowagi emocjonalnej, brak współczucia, arogancja, wywyższenie się i brak poczucia od bliźniego, brak współczucia do bliźnich. Muszę powiedzieć, że ja się z tym urodziłem. To znaczy, to jest też ciekawe, bo tak od razu mi się skojarzyło. Jako dziecko właśnie cierpiałem na schorzenie układu oddechowego i dokładnie arytmię serca. To znaczy, to nie była arytmia, tylko to było takie dodatkowe bicie serca. No i to jest to, co w moim życiu dosyć szybko naprawiłem, ale z tym się urodziłem, można powiedzieć, więc to bardzo ciekawe dla mnie osobiście. No widzisz, jak po cichutku poznajesz siebie w różnych właściwościach. Piękne. To jest część którą my umówiliśmy, która powinna być napełniana światłem. Kiedy ona jest napełniana światłem, w twoim życiu nie ma problemów. A ostatnia część, czyli sof, to jest ta część, która pusta jest i która jest szczególnie do naprawienia, która stwarza najwięcej problemów w życiu człowieka. I praktycznie rzecz biorąc, od poziomu sof zaczyna się najcięższa praca, czyli można powiedzieć tak, że idzie jakby sprzeciw pewnego typu oporom materii.
Czyli my tak naprawdę z materialnym światem spotykamy się naszą duchową strukturą. Sfera Necach. No, znane jest, że sfera Necach, w ogóle sfera Necach i Chod to jest dwie sfery, które opowiadają tam Zerampin, Malchut, pamiętasz, nie? Ale wewnątrz Zerampina. Sfera Necach, ona jest bardziej określana jako zwycięstwo albo wewnętrzne jakby osiągnięcie pewnego typu, nie? Sukces określony. Przejawia się ona poprzez wytrwałość i walkę. Wytrwałość i pewność siebie. To jest jej napełnienie. A co znaczy pewność siebie? Kiedy ty wiesz, co ty robisz. Praktycznie rzecz biorąc, ta sfera jest kluczowa dla osiągnięcia każdego celu, który wymaga czasu. Czyli nie celu na już, a cel, to co pamiętasz, rozmawialiśmy, długoterminowej. Dlatego ona określona jako zwycięstwo. Zwycięstwo nie w wojnie, a zwycięstwo w realizacji właśnie swoich życzeń, twoich pomysłów od wewnętrznych. Hormon, której towarzyszy właśnie tej sferze, zdziwisz się, to jest adrenalina. A to co jest, to jest hormon walki. On jakby powiększa tętno, mobilizuje zasoby naszych energii, powoduje opanowanie każdego kryzysu i odniesienia zwycięstwa w każdej sprawie. To nie jest po prostu tak sobie. A od kiedy na poziomie Necach następuje blokada, pierwsze co u nas cierpi, to układ mięśniowo-szkieletowy i zanik sił witalnych. Kiedy my mówimy układ mięśniowo-szkieletowy, tu się ma na uwadze wszystkie dolegliwości związane jest z kośćmi i mięśniami. Wszystkich jest na pewno dużo jest, nie? A ty możesz zauważyć, ile ludzi cierpi. Temu kręgosłup, temu tam szyja, temu jeszcze coś, biodro i tak dalej. To wszystko wchodzi w układ szkieletowy, mięśniowy. I to jest na poziomie Necach. My teraz nie opisujemy szczegółowych aspektów. Od kiedy my porozmawiamy z tobą o emocjach, ja ci podam troszkę więcej instrumentów do tego. A na razie my po prostu opisujemy te rzeczy, nie? Jak oni po prostu mają wpływ, tak żeby ty miał obraz całości. Bo wiesz, nie można drzewo od razu polewać dużą ilością wody, bo ono zgnije. Trzeba kropelkami to dawać. No właśnie, tutaj widać ogólnie po naszym społeczeństwie, teraz ja to zauważam, że ludzie siedzą gdzieś tam, nie mają takiej właśnie energii, siły, żeby coś doprowadzić do końca, żeby się skoncentrować na czymś i mimo, że właśnie jest ten opór materii, żeby to przezwyciężyć. I coraz więcej chorują właśnie. Ale wiesz, to co ty teraz mówisz, ja chciałbym, żebyś ty tu też zrobił rozróżnienie. Tak. Jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy żyją nieświadomie, bo żyją, a ludźmi, którzy podążają do źródła. Okay. Ta różnica nie przez kogo nie jest ustawiona, to jest własna decyzja. Przecież ciebie nikt nie przymuszał tego się uczyć. Ty sam rozpoczęłeś takie działania. Wiele poszukujących jest, ale błądzą w jednych aspektach, w drugich. I kiedy ty postanowiłeś od tych rzeczy, o których my teraz mówimy, można powiedzieć, tak, ciebie oni dotyczą. A zwykłego człowieka, wiesz, u zwykłych ludzi dosyć często jest zablokowane wszystkie sfery i oni żyją minimalną ilością siły życia. Można powiedzieć, wyżywają. Te, które osiągnęli jakiś sukces w duchowym aspekcie albo otrzymały potencjał energii dobrej od rodziców, dobre wykształcenie, dobre wychowanie, moralne układy dobre, oni się cieszą życiem. A ci, którzy nie otrzymali, nie mając wiedzy, oni po prostu wyżywają. Wiesz, to też trzeba zrozumieć. Zresztą ja ci powiem,
to, co my odprowadzimy w dużej mierze dla tych ludzi, którzy żeby mogli chociażby usłyszeć o tym, że jest coś ponad to wszystko. No ale to już jakby inna rzecz. Poczekaj, ja z tobą zagadałem się. Ostatnią sferę, jaką my omawialiśmy? Necach. Teraz byliśmy na Necach i Chod. Teraz będziemy, Chod, tak. dobra. Co u nas jest sfera Chod? Jest to z jednej strony wielka chwała, blask i wielka pokora. To są rzeczy, które rzadko spotykane łącznie w jednym człowieku. Kiedy sfera jest napełniona, sukces płynący z tej sfery jest to umiejętność adaptacji w każdych sytuacjach. Umiejętność łatwych objawienia pokory i wdzięczności. No, z pokorą to u ludziach tak różnie jest. A to znaczy, że sfera jest zablokowana. A to jest, podkreślicie, że sfera Chod to jest Malchut Zerampina. Dlatego z tą pokorą tak słabo jest. Hormon, który związany z tą sferą, on jest troszkę odwrotny od pewnego hormonu, który był na sferze, na poziomie sfery Necach. U nas na poziomie sfery Necach była adrenalina, prawda? A u nas Necach i Chod to jest jak Zerampin i Malchut, pamiętaj. A w sferze Chod hormon jest noradrenalina. Jest to wyróżnienie, rodzaj adrenaliny innego charakteru, który odpowiada za skupienie uwagi, czujność, mobilizację, ale w sposób jakby bardziej wyrażony niż czysta adrenalina. Daje między innymi wytrwałość w długich dystansach. Czyli jeżeli na przykład długość pracy, nie? To adrenalina nam daje jakby od razu zastrzyk energii, prawda? A tu daje zastrzyk energii na przykład na 5 lat do przodu. Coś w tym rodzaju, żeby dobrze zrozumieć. Od kiedy jest blokada na poziomie sfery Chod, to następuje, jak zrozumiane jest, zaburzenia hormonalne, ale blokada na poziomie niższym wyrażana jest jako cierpienie albo choroby układu wydalniczego. A co to jest? Głównie nerki i pęcherz moczowej. Blokada ta również upośledza, można tak to powiedzieć, organizm do filtrowania toksyn. Czyli toksyny niewyprowadzane z organizmu. Wątroba? Oraz do odróżnienia wewnątrz organizmu, co jest moje, co jest obce. No, pamiętasz, jest takie choroby autoimmunologiczne. Oto właśnie blokady powodują powstanie takich chorób. Kiedy organizm zaczyna sam siebie niszczyć albo zjadać. W systemie wewnętrznych emocji, takich wewnętrznych odczuć, przejawione jak odczucie takiego cynizmu ostrego, brak wdzięczności i jako główny skutek niezdolność do oddania się boskiej woli. Takie odczucie po prostu ogromnego ograniczenia wychodzi. Tutaj ograniczenia znowu mi się też taka, jeżeli mówimy o ograniczeniach, łącznik z gawurą pojawia, bo to tak jakby po tej samej stronie, taka mała gawura. Podobnie. A druga rzecz między Necach i Chod, to że Necach to jest taki wstrząs, taka umiejętność, takiego wzięcia się za coś, takiego rzucenia się, a później właśnie w tej sferze Chod już po prostu podjęcia tego i prowadzenia tego dalej, tego przedsięwzięcia czy jakiegoś zadania. Mniej więcej dobrze rozumiesz. Później głębiej sobie to wszystko jeszcze rozbierzesz. Zresztą ja ci powiem tak, jak będziesz chciał głębiej zgłębić, wystarczająco, że tam w internecie poszukasz
jakie hormony, z których ja ci nazwałem, za co odpowiadają. Oni ci dadzą szeroki rozpis wszystkiego i ty będziesz po prostu rozumieć, co blokowane u ciebie, przez jakie poziomy od twoich wewnętrznych zachowań. Kolejna sfera u nas jest sfera Jesod. Od sfera Jesod, ona jakby kumuluje w sobie pierwsze 9 sfer. No, my to znamy z kabalistycznych aspektów i daje głównie napełnienie tej sfery, daje umiejętność albo aspekt łączności, jedności i ogromnej przyjemności. Sukces oznacza zdolność do nawiązywania głębokich wewnętrznych relacji i przekazywania własnej idei innym. A my wiemy, że problem w dzisiejszym społeczeństwie jest problem relacji głównej. A to my wyjaśnimy dlaczego. Odpowiada również za komunikację, poczucie więzi i dawanie życia, czyli rodzenie dzieci. To, co ja wam mówiłem, że ilość energii, która włożona jest w dziecko, od matki, od ojca, właśnie od poziomu tej sfery zależy, napełnienia jej. Hormony, które z tą sferą skojarzone, to jest endorfiny, bardzo znane. Z jednej strony oni występują jako środki przeciwbólowe, ale również działają na inne aspekty, dlatego że pozwalają przetrwać ból w każdym wysiłku człowieka, dając w zamian poczucie euforii i głębokiej wewnętrznej przyjemności z procesów twórczych. Na pewno nie jeden raz tobie się zdarzała sytuacja, kiedy masz wewnętrzny jakby akcent, dużo pracy wewnętrznej, natchnienia, wszystko i gdzieś ci tam boli ręka czy noga i kiedy ta praca rozpoczyna się, wszystkie bóle znikają. To właśnie endorfiny. Jest to strefa, gdzie przyjemność fizyczna służy wyższemu celowi, czyli przekazywanie życia i ducha. Przy czym, jeżeli przekazywanie życia idzie od rodziców do dzieci, to przekazywanie ducha, czyli natchnienie duchem, ono może po prostu wynikać wpośród ludzi. I to idzie z otwarcia tej sfery i z tych aspektów hormonalnych. Co jest, jeżeli jest blokada, zablokowana sfera? Tu uważnie posłuchaj, dlatego że to jest dosyć istotna czynność. U człowieka następuje rozwiązłość, szukanie pustej przyjemności, czyli to, co my nazywamy czasami rozpusta, problemy z płodnością, układem rozrodczym, a duchowa pustka w tej sferze często prowadzi do różnego rodzaju uzależnienia, alkohol, narkotyki itd., które to są próbą sztucznego wywołania przyjemności. Zresztą każdy element sztucznego wywołania przyjemności oznacza blokadę tej sfery. I to już jest nie rozgrywki, dlatego że blokada tu tak naprawdę, można powiedzieć wprost, zabiera życie. Realnie skraca go nie dniami, a latami. Dlatego my możemy zobaczyć, że wiele ludzi jest takich, który ma tam 30 lat, 35, a on już wygląda tak, jakby miał 80 albo 70. Rozumiesz, to jest właśnie z tym wszystko powiązane. Blokada z tej sfery. I przy czym ja chcę powiedzieć, że u nas to jest jak? U nas uciskają na morał, że ty powinieneś to i to. A tu morał nic nie tego. Taki człowiek niczego nie zmieni. Dlaczego? Bo u niego duchowa część zablokowana. Po prostu. A jak odblokować, on nie wie. Co on zrobi? On jest zdany na los, pastwę losu rzeczywistości, w której się znajduje. On niczego innego po prostu nie potrafi. Przecież nie uczyliśmy go o tym.
No tak, tutaj mamy bardzo trudne, tak jak powiedziałeś, te rzeczy, które są trudne do przepracowania, tak jak tamte. Można sobie wyobrazić, że siadamy i koncentrujemy się na wizji, czy tak jak w głowie, czy na zrozumieniu. No to tutaj to są takie rzeczy, że bardzo trudno się od tej przyjemności na przykład tutaj to naprawić. Zwłaszcza jak tak dużo można na tym, no brzydko mówiąc, zarobić, bo kurde, że ta cywilizacja zarabia na pobudzaniu tej sfiry i to jest coś takiego, co łączy te wszystkie 9, tak jak powiedziałeś. Nie na Więc pobudzeniu, przepraszam, to nie jest pobudzenie, nie to odwrotnie pobudzenie, jest tylko blokada tej blokada, sfery. no właśnie. Na tym, żeby sobie zaspokoić ją w taki sztuczny sposób, taki właśnie bez połączenia z tymi 9, tylko tak po prostu. Dokładnie. Kiedy ona jest pobudzana Mhm. sztucznie, Tak, a 9 świateł wyższych, czyli 8 wyższych nie świecą, no no tak. to człowiek jest po prostu skazany już z góry na bardzo Mhm. krótki żywot i stratę sił życiowych po Czyli prostu. tak jakby odcinamy te wszystkie 9 z góry i tyle. I całe życie, które rozprzestrzenia się od góry, przestaje Mieć sens. mieć sens i funkcjonować. Zobacz. Kolejna sfera, i to jest Mhm. ostatnia sfera, którą my dzisiaj rozbierzemy, to jest Malchut. Tu ja nie będę dużo się rozpisywać, dlatego że to jest bardzo Mhm. długie, skomplikowane. Tu można byłoby książkę napisać. Obejrzymy tylko bardzo w krótkich aspektach. Resztę my i tak omawiamy na lekcjach. Mhm. Malchut sama w sobie jest jako królestwo. I my mówimy, że jest to finał naprawienia. Stwórca stworzył świat ze względu na Malchut, czyli na tą ostatnią finę. Wszystkie poprzednie sfery były instrumenty do naprawienia Malchut. Ich otwarcie, ich napełnienie daje możliwość Malchut przejawić siebie w pewnej mierze, dlatego ona nazywa się królestwo. I jest to ostateczny sukces, czyli manifestacja twojego pierwotnego planu w rzeczywistości. Co więcej, nie tylko duchowej, ale i materialnej. I pewna satysfakcja swoich własnych powyższych czynów. To tak krótko można określić właściwość tej Malchut napełnionej. Przy czym znowu podkreślam, żeby nie zrozumieć, że to jest materialna rzeczywistość. Mhm. Ja mówię w odniesieniu i przejawieniu, bo wszystko idzie od duchowego i przejawia się w niższym. Hormon, który odpowiada tej sfery, to jest dopamina, czyli tak zwany, w cudzysłowie, hormon nagrody, wynagrodzenia. On przejawia się jako uczucie satysfakcji, spełnienia, albo na przykład tam radość z powodu tego, że otrzymałeś wysoką pensję dzisiaj, albo jakieś uznanie w pracy, czy gdzieś tam otrzymałeś. Nie? To jest wszystko związane z tym, radość od tego. Można powiedzieć, że ten hormon, jak się on wydziela, to jest taka pieczęć sukcesu w określonych działaniach, które człowiek prowadzi. No, tak fajnie brzmi, ale blokada to już nie do końca. Dlatego, że ponieważ Malchut nie ma własnego swojego światła, jak pamiętasz, nie? Tam ma Tak. swoje. I ona jest jak księżyc odbijająca światło. Dlatego bardzo łatwo popada w stan ciemności, nawet nie rozróżniając swojego stanu. Na przykład ludzie próbują wypełnić tą pustkę, która powstaje wewnątrz, systemem na przykład odgadywania innych osób, a de facto jest to duchowa trucizna, która niszczy rzeczywistość, czyli królestwo własne. Tego, kto mówi, mówiącego. Czyli każda taka plotka, ona niszczy własną Malchut, nie napełnia. Dlatego, że zamiast tego, żeby wychwalać bliźniego, ty go omawiasz, a to znaczy pierwszy kod działa w kim? W tobie. Malchut powiązana u nas w kabalistycznych aspektach z P i OR, czyli z ustami i skórą. Jej osłabienie właśnie objawia się chorobami skóry, czyli wszystkie problemy dermatologiczne, oraz z zaburzeniem w układu
tak zwanego wynagrodzenia, co stwarza odczucie depresji, braku satysfakcji z życia, załamania znowuż taки, poczucie bycia ofiarą, pustka wewnętrzna, która może powstawać. I szczególnie nienawiść wyrażana poprzez słowa. Nieważne do kogo. Nawet jeżeli ja to mówię w odniesieniu albo w reakcji na jakikolwiek filmik, który gdzieś tam wyskakuje tam na YouTubie czy na TikToku, nieważne. Jeżeli ja wyrażam negację słowami, to znaczy, że ta sfera u mnie zablokowana. No a wiadomo, że jeżeli Malchut zablokowana, nie można mówić o szczęściu w naszym realnym świecie. Można mówić tylko o cierpieniu, bieda, nędza i tak dalej. I na koniec ja tu ci powiem taką rzecz jeszcze, że wszelkiego rodzaju przeszkody, które u nas powstają na drodze, to nie jest jakieś nieszczęście. Wszystko to, co sprawia nam ból i trudność, na przykład problemy finansowe, zdrowotne, problemy w relacjach, wskazuje na nasz stan nienaprawionych sefirot. I tym samym, jeżeli my jesteśmy czujni, my wiemy, jaką część sefirot my musimy naprawić na kolejnym poziomie poznania. A co za tym idzie? Jeżeli my pilnujemy czystości duchowych świateł, tak jak one się objawiają, masz w życiu wszystko, o czym nie marzyłeś. Pomysły, obfitość, bogactwo, dostatek we wszystkim, miłość, dzieci, potomstwo, wszystko, o czym ty tak głęboko marzysz, zapieczętowane w otwarciu sferot, nie w materialnym świecie. Jeżeli one są otwarte, wszystko masz na ręku. Jak tylko one się zamykają, zaczynają się problemy. A teraz, na koniec, nabierz się mądrości, rozszyfruj wszystko to, co ja ci powiedziałem, żeby w twoim życiu nie było żadnego niepowodzenia. A to są wstępne klucze. Przy czym to jest klucz początkowy. Te głębsze klucze, jak mówiłem, my bardziej zgłębiamy na lekcjach, a nie tutaj. Tutaj mamy taką luźną rozmowę. Ona dla wielu może być bardzo istotna, ja ci powiem, na początku. Ale należy pamiętać, że to jest tylko kierunek. To nie jest metodyka. Jeżeli będziesz chciał, my możemy pociągnąć te tematy głębiej, ale to już wszystko zależy od ciebie. Naturalnie tak, chciałbym to pogłębić. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli to lepiej, jak to wdrożyć w życie później i jak zobaczyć szczegóły w tym, czego się teraz dowiedzieliśmy. Tutaj o Malchut, no to powiedziałeś wszystko. Ja tylko słyszałem różne rzeczy i myślę, że nie będziemy dalej o tym rozmawiać. Myślę, że przeszliśmy przez wszystko i mamy taki materiał na całe życie. Tak naprawdę chyba wszystkim zależy na satysfakcji, takiej głębokiej satysfakcji. Jest mnóstwo coachów, którzy o tym mówią, którzy próbują znaleźć klucz do tego, jak osiągnąć satysfakcję. Gdzieś tam się zatrzymują na jakichś etapach, na jakichś rzeczach, sami przyznają, że tej satysfakcji nie odczuwają po jakimś czasie, nawet jeżeli zarobili jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, mają sukces w domu i tak dalej, ale jednak gdzieś tam nie mają tej satysfakcji. No to tutaj możemy zobaczyć sobie, przyjrzeć się temu, jak taką satysfakcję naprawdę osiągnąć. Bardzo ci dziękuję za to. Ja również dziękuję ci za takie pytania, co wiesz, jednak prowokują troszkę mnie na głębsze wypowiedzi, bo tak kiedy rozmawiamy o takich płytkich rzeczach, to czasem jest to uciążliwe nawet, powiem ci szczerze. Ale takie elementy ciekawe rzeczywiście my możemy omawiać jak najbardziej, jeżeli chcesz. Świetnie, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.